Dzisiaj kilka ogórków zbiorę, takich innych, niecodziennie uprawianych. Trzymałam je długo na krzaczku, by uzyskały tą postać taką, powiedzmy, ciekawą, jaką ostatecznie uzyskują. Bo normalnie we wcześniejszej postaci, czyli powiedzmy tydzień temu, półtora, byłyby zielone te ogóreczki. Takie jak powszechnie znamy, na konserwowe czy na kiszone ogórasy. Taki żółty banan jakby. Geletros od sprzedawcy z Włoch, Precious Seeds. On tam ma przeróżne odmiany warzyw. Tego też już zbiorę, bo wiem, jak naprawdę wyglądają docelowo. A temu upał nie służy, miękki jest. Te krzaczki będą podczepione. Na razie paliki wbite są, troszeczkę siatki, przez którą przerzucę pędy. A to nagietki, nagietek lekarski. To są dwie różne odmiany. A teraz odmiana o zupełnie innym wyglądzie docelowym. Tak, oto Shiva. On jest dobry też do konserwowania, czy na kwaszeniaki. Jak jest młodziutki, zielony, przybiera taki kształt. Fajny ten świat ogórów. A gdzie nasionka kupiłam? A tu. Od sprzedawcy z Węgier. Vale Irak Exotics. Też ma przeróżne odmiany. Widać, jest maleńkie, kolczaste. Teraz już ogórki będą zbierane we wcześniejszej fazie, nie w takiej. To mam na nasiono. Z kiełkowaniem może być różnie, tak jak w przypadku innych odmian o brązowych ogórach, które siałam. Ale jest ciekawe. Jak rozkroję, to zmontuję film. Tak, zważymy ogóreczki. No już jest troszeczkę tych maluchów, na szczęście. A teraz ogórek Kibedi, który również taki kolor skóry potrafi przybrać. A moja przygoda z ogórkami brązowymi, tak zwanymi, rozpoczęła się od ogórka gruzińskiego, którego nie mam w tym sezonie. Miałam ze 2-3 nasionka tylko z poprzednich lat, ale nie wykiełkowały. A gruziński był bardzo dobry, w postaci zielonej. Taki, wiecie Państwo, smak jak 30-40 lat temu. Z dawnych lat. Ten jeszcze nie uzyskał brązowej postaci. Trzeba będzie mizerię zrobić i kotkę, która lubi ogórki, poczęstować. Kibedi. Z tego co pamiętam, z rynku indyjskiego wywodzą się te Kibedi. Kibedi już na siatkę poprowadziłam. Nakierowałam, znaczy się. Czyli taki mamy tu krótki pęd Shivy. Nieduży krzaczek. Zwarty dosyć zwarty. Po prostu zwarty. A teraz ogórek zwyczajny.
powszechnie znany oktopus. 8 maja siany. Takie kolczaste bambaryły. Oktopus. Tu jest jeszcze drugi, tylko ten ma jakieś takie plamy. Jak się nazywa ta choroba? Na tym samym krzaczku. Od czego to zależy, że ma taki wygląd? Dobra, oktopus też powędruje tutaj w górę. A tu jest drugi krzaczek. I tu mamy już potężny ogór. W jednym dołku rosną 2 sadzonki. I drugi z pędów również tak będę chciała poprowadzić. Na drugą stronę będzie się przewieszał. Mam nadzieję. Co krok młody ogóras. No, wspaniała odmiana. A spójrzcie. To może policzmy. Czubek pędu. Ogórek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I koniec. I ten również z plamami, ale nie zwróciłam uwagi, czy to z tej samej sadzonki. Tak troszeczkę ze skórą krokodyla kojarzy mi się ten wygląd. Tu jest kolejny krótki pęd i z drugiej sadzonki. Tak, taki zwarty krzaczek. Czyli z tej sadzonki zebrałam ogóry i jednego z drugiej. I tu mam 2 pędy oktopusa, które też w górę poprowadzę, oraz pęd, który tam wędruje w winogrono. To już niech tam rośnie, jak tak poszedł. Bo jeszcze połamie te pędy. No dobra. A tu rośnie odmiana Dragon X. Precious Seeds sprzedawca. I na tym krzaczku jest mnóstwo kwiatów, ale jeszcze nie ma owoców. Ale na drugim egzemplarzu są. Dragon X. Zerknijcie do tego sklepu Państwo i zobaczcie teraz, jak różnie wyglądają te ogórki. W tym dołku rosną 2 sadzonki. A wygląd ogórów jest różny. Czyli smocze jajo. Proszę, to na jednej sadzonce i to. A na drugiej sadzonce już jest wygląd taki. Smocze jajo. Zerwę go. Z jednej strony ciekawość mnie zżerała, jak on będzie później wyglądał, ale... I tu mamy
na tej pierwszej sadzonce już takiej wielkości. I zdjęcie pamiątkowe. Czyżby nasionka nie powielały cech? Ciekawe. Dragon X. Taka nieduża sadzonka. A obok arbuz rośnie. Na razie kwiaty ma męskie. This is watermelon. I białe winogrono. A tam z tamtej strony inne ogórki atakują winogronko. Ale jeszcze owoców nie ma. Poza maluszkami. To na razie zbiór niewielki. Dobra, podejrzyjmy, co tutaj jeszcze rośnie. Bo rośnie coś ciekawego. Tylko na jedno coś o wielkich liściach przyjdzie długo poczekać, ponieważ on wymaga aż 90 dni, by owoc był w pełni dojrzały. A tu zaraz dojdziemy. Cóż to jest? Maleńki, długi. Ciekawą budowę ma. Jest to ogórek. I poczekajcie, idziemy, bo jest jeszcze drugi ciut większy. Jest to ogórek melonowy. 29 kwietnia wysiane nasiona. 2 sztuki. Jak będzie duży, będzie większe wrażenie robił, ponieważ te kreski, rowki pogłębione zostaną. Upał jest niesamowity, jakieś 36 stopni. Więdną roślinę niesamowicie, mimo że wczoraj zlało potężnie całą noc. I tu jest jeszcze jedna sadzonka. I taki maleńki. O. Cynie zebrałam nasionka w zeszłym roku. Wysiałam i są piękne. A ta jest śliczna. Nazywa się skabiozowa. I kwitną cały sezon. To jest piękne. A teraz poszukam. Boże! Słuchajcie. Jest. Chciałam powiedzieć, że poszukam, czy jakiś ogóreczek mały. Zawiązał się. Jest. I to wcale nie mały. Ale numer. Wiecie? W tym momencie odkryliśmy to razem. Nie wiem, czy kamera. Spójrzcie. O kurde. Czy oko kamery równie szybko pokazało, jak moje oko zaobserwowało. Patrzmy. Szok. Muszę wsunąć najpierw liść. Szok. A zaraz powiem, co to jest. Szok. Potwór. Jest to ogórek. Wielkiego nie ma dojścia. Ma lekkie kolce. Jest to ogórek Gagon od sprzedawcy z Węgier, Vale Irak Exotics.
Wziany 23 kwietnia. Rany boskie. Jak się tam dostać? Są duże kwiaty. Ale jak się do niego dostać? Słuchajcie. Daję, żeby nie urwać. No. Wiecie Państwo, kupujcie jakieś nowości. To się ucieszycie jak diabli. Ale ja już wcześniej z grubsza oglądałem. I mi się przewidziało, że jest gdzieś malutki. O, malutki jest. O, widać teraz. Ale tego byka nie widziałam. Za Chiny świata. Tylko zaraz, czy to należy do tego gagona? Tak, tutaj idzie. I na winorośli. Jest. No nic, ja tu nie będę już grzebać. Ważne, że się zadziało. I to ostro. Jak będzie duży, to zobaczę. Bo te pędy jego wychodzą z tamtej strony pod arbuzy. Tego ogórka gagon. Na zbiór melonowego muszę poczekać. Bo on musi być większy znacznie. To należy do gagon. Dobra, to nie widać. I tu wychodzi ogórek jakiś. Ale to ten, który mówiłam wcześniej, nie pamiętam. Cynia marylandzka. I cynia skabiozowa. No i taki mały kącik, a tyle skarbów. A, jeszcze jest. To Pattison, który nie chce rosnąć. Dwupalczasty, kremowy. Niestety tu miejsce mu w ogóle nie służy. Ale tu jest jeszcze sadzonka jedna. Ogórka Sikkim z Nepalu. Czyli z miejsca, gdzie Wanda Rutkowska, alpinistka, zginęła. Sikkim również robi się brązowy, tak jak Shiva, tak jak Kibedi. I jest, no to wychodzi jeden tylko ogóreczek, więc na tym kończę. I prawdopodobnie zmontuję, jak wyglądają w środku. Na razie pozdrawiam. Ale jeszcze tak patrzę, że wystarczy zaledwie 3 sadzonki puścić w górę i już zrobi się przejście. Nie trzeba wszystkiego, bo tak się przymierzałam do tego, lecz to bez sensu, by ruszać cały ten ciężki gąszcz. No, dobrze, to już. A co zacząć rozkrajać? Shivę. Zatem przystępujemy do rozkrajania. Kicia, kicia, gdzie podróbka idzie? Hej, stop! Come on! Byłaś! Nie wolno do domu. To
Byłaś, to nie twój dom jest. Kicia, już, do widzenia. Nie. Wychodzimy. No, wychodzimy. Wiecie, ta podróbka, czyli gościnnie przychodzący kotek, bezczelna jest. Ona śmiało by wygoniła nasze koty, gdyby, Frecie przynajmniej, tą białorudą, gdybyśmy nie ingerowali. Łobuz straszny z niej. No już, podróbcia. Dobra. Najpierw ta sztuka największa, Shiva. Zobacz, co to jest. Podróbcia. Dawaj ogóra, Kitka. Największa Shiva waży 120 gram. Tak wygląda w środku. Czy pachnie? Jak ogórek. To nie są duże ogórki. One nie rosną duże. Myślę, że to jest maks, co można wydobyć z nich. Nasionka twarde. Ale już wiem, że jak zbierałam nasiona z tego typu ogórków, one były też takie ładne, twarde, a potem zapadały się, wchłaniały, zero kiełkwalności wręcz. Smak jaki. Mimo tej postaci niekwaśny, soczysty, bardzo. Smaczny. Zero kwasowości. Dobra, następnym ogórkiem będzie ten, czyli Geletros Ancient od sprzedawcy z Włoch Precious.Zeds. Te trzy. Ten to taki wypierdek, ale tu jest piękna sztuka. Sto 126 gram. Te ogórki są ciepłe, ale mi to nie przeszkadza. Uwaga przed Państwem. Geletros Ancient. Mała komora nasienna. Myślę, że nie popisał się rozwojem ten egzemplarz. Trzeba by mu jakieś warunki lepsze chyba stworzyć. Ale jest.
Teraz próba smaku. Nasionka? Chyba nic z tego nie będzie. Trzeba czekać na inne egzemplarze. Podobny do Shiwy, lecz mniej soczysty i jakby mniej słodki. Teraz zero kwasowości, zero goryczy. Z tych dwóch wybieram tego Shivę. Ojej, ojej. Kicia, słuchaj, teraz będzie smocze jajo. Dragon X. To te 3. Proszę, Kiciu. Co? Nie bardzo. A takie? Z drugiego krzaczka? Też nie? Nie, zainteresowany kocur. Ach ty. Dobra, pij mleko smacznego. Najpierw zważy te ogórki z jednego krzaczka. 63 gramy. Pięćdziesiąt 6 gram. A teraz z tego drugiego krzaka, z drugiej sadzonki. 220 gram. No ten kształt mi się bardzo podoba. Bardzo, bardzo. To teraz rozkrajam. I taki Kicia przybłęda, ale spędza to całe dnie. Znika czasem na parę godzin. Jest bardzo zadbana, żadnych strupków. Myślę, że ma dom, a przychodzi do nas tak towarzysko. Proszę. Dragon X. Smak. Nasion z tego też widzę nie zbiorę. Pięknie pachnie. Tamte nie miały tak. Smak na 3. miejscu. Sezamie. Otwórz się. No i stąd raczej pozyskam nasionka. A jak przetrwają zimę, czas pokaże. W zasadzie prawie cały rok. No, tu już minimalny kwasek. Już taką lekką przejrzałość czuć. Zdecydowanie. 1. miejsce, 2. miejsce, 3. miejsce. Tyle, że pestki po rozgryzieniu soczyste. I słodycz z nich jakby wydobywa się. A teraz Kibedi, ale jeszcze w postaci nie brązowej. To te 2. 155 gram. Tylko 50 gram. Nawet nie, 46.
czy będzie tak smakował dobrze, jak zapamiętałam z zeszłego roku. Przed Państwem wnętrze Kibedi. Zieloniutkie, orzeźwiające już na sam widok. No tak lekko cierpkawy, nie gorzki. Taki tępy posmak, lekko tępy posmak na podniebieniu, tak określę. Mniejszy, słuchajcie Państwo, gorszy w smaku od większego. Goryczka jest wyczuwalna. Coś nie tak. Tak, zdecydowanie goryczka wyczuwalna. Tu nie. Czyżby w miarę dojrzewania wytracał gorycz młodości? Teraz również ogórek, który robi się brązowy, tak jak Shiva i tak jak Kibedi. Teraz Sikkim. Siedemdziesiąt 6 gram. Tylko ma dziwne plamy. Rok temu tak nie było. Coś się w tej glebie zadziało. On jest bardzo podobny do Kibedi, tak ogólnie. I w smaku. Ale ten jest dobry. Powiedzmy, że tak jak numer 2, jak Geletros. Jest słodszy. Pozostał oktopus. Na zdjęciu taki piękny, pociągły, a u mnie takie baryłeczki. Barwa zachowana. Co prawda wiadomo, że to jest tylko grafika. Może retusz nastąpił, bo tu jest przepiękny, dlatego go chciałam mieć. No i porównać ze śremskim. A tu takie byczki. Zważy największego. Dwieście 274 gramy. Oktopus. Gdyby dłużej powisiał na krzaczku, byłby na nasionko. A tak to jeszcze nie wykształciły się. Ale to jest odmiana F1, czyli byłyby ładne kwiatki, jak to się mówi. I teraz jest ten, który ma plamy. 70 gram. Na tym kończę film. Zapraszam na kolejne i jeśli ktoś, proszę bardzo, nie subskrybuje tego mojego kanału, to zapraszam, zachęcam. Nic na siłę, ale kto ma chęć, to proszę być stałym gościem. Do widzenia.
A jeszcze Marder. Próba smaku. No nie powala. Coś jak trzeci, jak Dragon's X. W takiej postaci oktopus już jest kwaskowy lekko. Niesmaczny. Na mizerię ujdzie, ale najgorszy w smaku z tych obecnych w tym momencie. Do widzenia, pozdrawiam. Żegnam się widokiem na pelargonię o pięknych liściach. I dalej.